W sierpniu 2023 roku, zwiedzając Cornwallię, odwiedziliśmy również piękną miejscowość St. Agnes i mieszczącą się na niej plażę Trevonens Cove. Trevonens Cove jest główną plażą dla malowniczej wioski St. Agnes, położonej wzdłuż zachwycającego wybrzeża St. Agnes Heritage Coast, często uważanego za jeden z najlepiej strzeżonych sekretów Cornwallii. Ta malownicza zatoka jest otoczona dramatycznymi i surowymi klifami, które uzupełniają jej piaszczyste brzegi, a wszystko to znajduje się w obszarze o wyjątkowym pięknie naturalnym. Urocze domy wiejskie prowadzą w dół do lśniących wód, a podczas odpływu odwiedzający mogą zwiedzać pozostałości starego portu położonego na zachodnim skraju plaży. Krótki spacer zaprowadzi cię do Trevellas Porth, innej pobliskiej plaży, gdzie możesz poruszać się po skalistym terenie i odkrywać fascynujące baseny skalne. Obszar ten ma bogatą historię. Przez tysiące lat jego bogactwo mineralne przyciągało do niego ludzi. Pod koniec XIX wieku St. Agnes stało się ośrodkiem wydobycia cyny i miedzi. Znaleziska archeologiczne ujawniły artefakty mezolityczne sprzed 10 000 lat i dowody z epoki brązu, kiedy to metale te były wykorzystywane do wytwarzania narzędzi i broni. Trevonens Cove posiada szeroką, piaszczystą linię brzegową zwróconą w stronę Oceanu Atlantyckiego, co czyni ją idealnym miejscem do uprawiania surfingu, pływania i bodyboardingu. W porównaniu do innych pobliskich plaż oferuje większą ochronę przed żywiołami. Jednak ze względu na silne prądy, pływanie i surfowanie jest konieczne tylko w wyznaczonych miejscach pod czujnym okiem lokalnych ratowników. Historycznie zatoka służyła jako port dla St. Agnes Mines. Dolna część plaży jest piaszczysta i przechodzi w żwirowy grzbiet podczas przepływu. Jej łagodnie opadająca natura sprawia, że jest bezpieczna dla dzieci do zabawy i pływania, szczególnie gdy w godzinach szczytu pełnią dyżur ratownicy. Przez obszar wije się niewielki strumień, który jest szczególnie popularny wśród młodych gości. Podczas odpływu po obu stronach zatoki pojawiają się skaliste i kamieniste odcinki, które również przyciągają ciekawość dzieci. Plaża zachowuje swój roboczy charakter. Lokalni rybacy nadal działają stąd, łowiąc homary, kraby i makrele. Trevonens Cove jest częścią malowniczej nadmorskiej ścieżki, która oferuje zapierające dech w piersiach spacery w obu kierunkach. Urocza wioska St. Agnes w pobliżu zapewnia wszystkie niezbędne udogodnienia na przyjemny dzień na plaży. W niewielkiej odległości znajdują się różne sklepy, tradycyjny pub z XVII wieku, restauracje, sklepy z rękodziełem i galerie zlokalizowane zarówno w St. Agnes, jak i w samej Trevonens Cove. W obu lokalizacjach dostępnych jest wiele kawiarni i restauracji. Ponadto St. Agnes może pochwalić się 4 zachwycającymi lokalnymi plażami w pobliżu, z których każda ma swój niepowtarzalny urok. Jest to Chapel Porth Beach, Trevellas Porth, Trevellas Combe Beach i Porthuan Beach. I jeszcze trochę o historii tego miejsca. St. Agnes ma starożytny mur portowy z fascynującą historią. Od 1632 roku podejmowano wiele wysiłków, aby zbudować port w tym miejscu. Jednak pomimo skrupulatnego planowania i znacznych inwestycji finansowych, każda iteracja muru została zmieciona przez zimowe sztormy wkrótce po ukończeniu.
Pozostałości muru portowego można znaleźć na południe od plaży. Charakterystyczne domki, znane jako Stippy Stappy, zawdzięczają swoją nazwę dialektowi kornwalijskiemu, prawdopodobnie nawiązując do ich stromej, schodkowej konstrukcji. Te konstrukcje są często fotografowane. Nazwa St. Agnes honoruje jej patronkę, która jest szczególnie związana z legendarnym gigantem Bolsterem. W swojej pracy Topographical and Historical Description of Cornwall z 1650 roku John Norden odniósł się do St. Agnes jako St. Anne's lub St. Agnes. Opisał ją jako parafię położoną na północnym wybrzeżu, znaną z widocznego wzgórza o nazwie St. Anne's Ball, jednego z najwyższych szczytów Kornwalii i bogatego w złoża cyny. Prawie 2 wieki później License Cornwall, opublikowany w 1814 roku jako część Magna Britannia Volume 3, oferuje dodatkowe perspektywy na historię St. Agnes. Podkreśla m.in. konkurencję między miastami w zakresie targów i jarmarków. Położone w setce dekanatu Paider, St. Agnes jest małym miasteczkiem targowym, położonym 9 mil na północny zachód od Truro, w pobliżu kanału bristolskiego. Historycznie znane jako Brinick lub Brianick, od czasów starożytnych organizuje targi bez żadnego formalnego statutu, czyli aktu prawnego, na różne towary z wyjątkiem zboża. W 1706 roku pan Tonkin uzyskał królewski patent na cotygodniowy targ i 2 jarmarki, jednak po przeprowadzeniu odpowiednich procedur prawnych i dzięki petycjom mieszkańców Truro, ten grant został ostatecznie cofnięty. Pomimo tego niepowodzenia, skromny targ odbywa się w każdy czwartek. To tyle na temat samego St. Agnes. Za chwilę pokażę Wam i opowiem o innym cudownym miejscu w okolicach St. Agnes, które nazywa się Perranporth. Objeżdżając okoliczne plaże, jednego wieczoru zajechaliśmy na plażę, którą właśnie oglądacie, a której nazwa brzmi Perranporth. Znajduje się na niej skała nazywana Chapel Rock. Jest to niezwykły i dobrze znany punkt orientacyjny tej plaży, jak i północnego wybrzeża Kornwalii i ma fascynującą historię. Mówi się, że kiedyś na szczycie tej formacji stała kaplica, a historyczne fotografie ujawniają ślady schodów i pozostałości budowli. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji w okolicy. Jej nazwa pochodzi od przekonań, że kiedyś na jej szczycie znajdowała się kaplica, co widać na starej fotografii przedstawiającej Chapel Rock za łodziami. I ewidentnie widać tam schody prowadzące na jego bok, a także to, co wydaje się być pozostałościami budynku umieszczonego na szczycie. Ciekawe jest również to, jak dużo większy wydaje się Chapel Rock na tym wspomnianym starym zdjęciu w porównaniu do jego obecnych rozmiarów. Jedno z najwcześniejszych zdjęć pochodzi sprzed 180 lat. Jednak nawet w ciągu ostatnich 70 erozja spowodowana przez nieustępliwy Ocean Atlantycki znacznie zmniejszyła jego wymiary. Innym godnym uwagi aspektem Chapel Rock jest jego ukryty basen. Basen ten powstał poprzez zbudowanie ściany wokół istniejącego basenu skalnego, aby zatrzymać napływającą wodę morską. W rezultacie basen jest naturalnie uzupełniony 2 razy dziennie z każdym przypływem i możemy z niego korzystać w słoneczne dni. Perranporth
słynie z zachwycających widoków zachodów słońca, z których jeden udało mi się uchwycić. To tyle o głównej atrakcji plaży, jakim jest Chapel Rock. Po przybyciu na samą plażę Perranporth możesz znaleźć się na odcinku o długości nieco ponad 2 mil lub alternatywnie na odcinku o długości zaledwie 1/3 mili. Ta różnica wynika z faktu, że morze pokrywa plażę mniej więcej 2 razy dziennie podczas przypływu. Dlatego też przed wizytą warto sprawdzić harmonogram przypływów i odpływów. Podczas przypływu Perranporth dzieli się na 2 odrębne obszary: Perranporth i Perran Sands. Podczas odpływu plaża rozciąga się od Droskin Point aż do Penhall Point, umożliwiając spacer przez zatokę powszechnie znaną jako Perran lub Liger Bay. Podczas odpływu jest wiele miejsc do zwiedzania. Na przykład, jeśli przyjeżdżasz z Perranporth i kierujesz się w lewo, dotrzesz do Sunny Corner na południowym krańcu plaży pod Droskin. Ta spokojniejsza część przyciąga mniej odwiedzających, ponieważ wymaga przekroczenia rzeki pieszo lub zejścia po schodach i nawigowania po skałach w pobliżu zamku Droskin. Znajdziesz tutaj mnóstwo basenów skalnych wraz z jaskiniami i tunelami. Niektóre z tych jaskiń łączą się ze starymi miejscami wydobywczymi, dlatego ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność podczas eksploracji. Podczas przypływu zatoka Perranporth na jej północnym końcu charakteryzuje się obszarem nazywanym lokalnie Flat Rocks. W tym miejscu kiedyś znajdowała się chata, w której słynny autor Winston Graham napisał swoją słynną serię Poldark. Chociaż chata od tego czasu zniknęła, na jej miejscu nadal stoi ławka upamiętniająca autora. To tyle z informacji o tych 2 pięknych miejscach, które Wam dziś przedstawiłam. Zachęcam do odwiedzenia ich osobiście, bo żaden film czy zdjęcie nie jest w stanie odzwierciedlić nam oszałamiającego piękna natury, którą najlepiej możemy dostrzec sami, spacerując samotnie bądź z kimś, kto jest dla nas ważny. Pozdrawiam i do następnego odcinka. Trzymajcie się.